Nagranie i produkcja Studio Plac. Cześć, nazywam się Damian Wilke i to jest 4. odcinek podcastu Visionaires. Dzisiaj moim i naszym gościem jest Mateusz Tur, zastępca Departamentu e-Usługi w Centralnym Ośrodku Informatyki. Cześć Mateusz. Cześć, witam wszystkich. Tak, ja pracuję w Departamencie e-Usług jako zastępca dyrektora w Centralnym Ośrodku Informatyki. Departament e-Usług jest jednym z departamentów rozwojowych w Centralnym Ośrodku. Jeżeli chodzi o Centralny Ośrodek Informatyki, na pewno kojarzysz mObywatele jako taki nasz zeszłoroczny flagowy produkt. Nawet mam zainstalowany. To dużo już osób ma tych użytkowników rzeczywiście robić aplikację mobilną, gdzie w momencie uruchomienia nowego release'u są miliony, kilkanaście milionów w szczycie użytkowników. To jest duże przedsięwzięcie. Nasze IT, nasz biznes składa się też z takich dwóch dużych sektorów. Jednym sektorem są systemy rejestrów państwowych, czyli wszystkie bazy z danymi obywateli, baza PESEL, CEPiK, bazy, które pozwalają na scentralizowanie informacji o obywatelach, też na tej podstawie potem tworzymy e-usługi, dzięki temu, że możemy się do tych danych odwoływać lub je zapisywać. No i właśnie e-usługi, o których teraz będziemy, myślę, że głównie rozmawiać, bo to jest mój zakres ekspertyzy, to jest obszar właściwie całej digitalizacji spraw, które można załatwić w administracji za pomocą kanałów elektronicznych, głównie w moim przypadku kanałów webowych. Czyli taka transformacja tradycyjnych spraw, które można po prostu przenieść do... Ja lubię mówić od okienka na kanapę, czyli już tracimy tą szansę nawiązania relacji z panią w urzędzie, czy z panem czasem w urzędzie. Może lepiej, czasem gorzej, to zależy. Ale możemy zrobić dużo rzeczy faktycznie na kanapie w domu, czy przy komputerze. I to są takie rzeczy, które często też były albo nieosiągalne, albo po prostu trudne do zrealizowania w formie takiej analogowej, czyli papierowej. Dużo możliwości tej właśnie centralizacji za pomocą e-usług osiągamy na przykład w procesach legislacyjnych, czyli jesteśmy w stanie zapewnić możliwość zrealizowania pomysłu rządu na pomoc czy udostępnienie, zwiększenie dostępności administracji za pomocą centralnych narzędzi, dostępnych właśnie globalnie, które od razu wchodzą do centralnej bazy, nie muszą przechodzić przez te punkty zbiorcze wniosków papierowych, czy to gminnych, powiatowych, czy centralnych i to rzeczywiście mocno pomaga. I teraz to jest kwestia samych e-usług, jako tej części aktywnej. No właśnie, bo tak jeszcze podsumowując to, co wcześniej powiedziałeś, czyli w Centralnym Ośrodku Informatyki są takie 3 jakby obszary. Pierwszy zajmujący się aplikacją, rozwojem aplikacji obywatel, drugi to są dane newralgiczne, o które musicie dbać i też przechowywać i udostępniać w odpowiednich momentach i w odpowiedni sposób. No i trzeci to są e-usługi, w których ty się zajmujesz i tak podsumowując, przeprowadzacie digitalizację życia analogowego urzędu. Tak. Ale właśnie jeszcze takie... I digitalizacja i też udostępnianie informacji. Dokładnie. Czyli cały obszar na przykład portalu gov.pl, który jest też taką bramką wejściową do e-usług. I wszystkie podstrony gov. Tak. Udostępniamy portal, tam jest możliwość też sfederowanego korzystania, czyli dajemy państwu, rządom możliwości do publikacji wszystkim ministerstwom wiadomości, tak żeby trafiać do obywateli, żeby obywatel miał to miejsce centralne, w którym zawsze może się potraktować jako bazę, tam szukać informacji. Te informacje zawsze są od źródła, czyli od ministerstw nawiązujących do procesów, do rejestracji, tak żeby można było znaleźć e-usługę lub informację o e-usłudze, jak ona działa, po co ona jest stworzona, jak jej korzystać, jak uzupełnić. Bardzo na mnie duże wrażenie robi, jak mocno podchodzimy na przykład do tematów dostępności WCAG czy User Experience. Rzeczywiście jak pracuje się w segmentach, w organizacjach, które mają ograniczony segment klientów, na przykład młodzież albo faktycznie osoby aktywne digitalnie, czy osoby, które wybierają e-commerce zamiast sklepów stacjonarnych, no to ta grupa zawsze jest tam jakoś targetowana. My robimy z natury rozwiązania, które mają być dostępne dla 100% społeczeństwa.
Czyli dla wszystkich grup na dobrą sprawę możliwych, które można wydzielić w społeczeństwie Tak, polskim. i to jest z tej perspektywy tworzenie dla osób z niedowidzących czy niedosłyszących rozwiązań. To naprawdę pod tym kątem się człowiek bardzo dokształca, jak ważne to jest przy projektowaniu treści, przy tworzeniu dostępności e-usług. Powiedz mi trochę, jak wygląda twój dzień pracy? No bo jesteś zastępcą dyrektora, powiedziałeś o tych wdrożeniach projektów. Trochę zrozumiałem to jak w taki sposób, że wy jako Departament e-usług jesteście trochę takim ciałem doradczym dla rządu. W sensie jak przeprowadzić transformację cyfrową danej usługi analogowej. No ale jak wygląda twój dzień pracy? Czy siedzisz i myślisz sobie, co tutaj sobie zdigitalizować, czy... Czy tego siedzenia i myślenia jest bardzo dużo faktycznie i przede wszystkim może nieco, bo też tutaj tą kwestią kreowania pomysłów przede wszystkim zajmuje się Ministerstwo Cyfryzacji. Czyli wy dostajecie dokładne wytyczne, co ma być przeprowadzone? Tam są procesy rejestracyjne tworzone, tam są tworzone pomysły na nowe usługi. My oczywiście też doradzamy, proponujemy jak najlepiej rozwiązać problemy związane z jakąś obsługą procesu danej usługi, natomiast przede wszystkim my się zajmujemy tym jak, czyli procesów, które możemy sobie wyobrazić jako usługi jest właściwie nieskończona liczba. Możemy sobie tam patrzeć przez segmenty zdrowie, emerytury, finanse, kwestie związane z Urzędem Stanu Cywilnego, samochody, kwestie dokumentów wszelkiego rodzaju, załatwiania prostych spraw w najbliższym otoczeniu, w gminach, wycinka na przykład drzewa na posesji. Tych rzeczy jest bardzo dużo takich, które można robić. Apetyt na produkt jako na cyfryzację jest ogromny. I to nie tylko jest ogromny w Centralnym Ośrodku Informatyki, bo my jesteśmy jednym z dostawców e-usług. Są ministerstwa, które są mocno już też zaawansowane pod kątem cyfryzacji. Czyli na przykład Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Finansów, ZUS ma bardzo duży też PUE już swój portal. Są takie ministerstwa, ale też są samorządy, są ministerstwa, które są troszeczkę wcześniej, jeżeli chodzi o te zdobycie tej właśnie skali już działalności w internecie, natomiast my mamy też ograniczone możliwości jako proces, jako wytwórstwo. I też jak sobie wyobrazimy państwo jako tak trochę patrząc na przykład architektonicznie jako domeny, którymi moglibyśmy zarządzać, to aspekt tych domen, tego jak dużo jest obszarów działalności obywatela czy administracji, to utrzymywanie ekspertyzy też takiej dziedzinowej w ramach jednej jednostki jest bardzo trudne. Czyli musisz się znać, musisz posiadać jednostkę, która się zna i na rolnictwie, i na technologii rozwoju, i na emeryturach, na rentach, i na finansach, i na procesie rejestracyjnym. Tego jest bardzo dużo i łączenie przy jednocześnie zachowaniu efektywności kosztowej wielu ról w jednym miejscu nie jest najlepszą efektywnością. Też widać w tendencjach takich w sektorze prywatnym. Dużo jest bardzo już struktur zwinnych, które są nastawione na rozwój konkretnych produktów. Nie są to jednostki takie centralne, natomiast one muszą mieć zdolność do wytwarzania. No i właśnie, i jak wygląda taki proces wytwarzania e-usługi? Powiedzmy, że dostajecie przykaz z ministerstwa, że powinniście zdigitalizować wycinkę drzew, zgłaszanie tego. I jak to wygląda u was od początku do końca? Mamy bardzo, bardzo jak standardowe projekty, czyli wykonujemy analizę biznesową w oparciu o wymagania, które raz pochodzą z rejestracji, dwa podchodzą właśnie od konkretnego ministerstwa. A wy je zbieracie? W sensie, że wasz zespół analityków na przykład pracuje z... Tak, pracujemy właściwie już od momentu pomysłu, czyli już w momencie, kiedy powstaje legislacja, my jesteśmy konsultowani, pomagamy w ocenie realizowalności danej legislacji. Ten pomysł jest jak najbardziej pochodzący od ministerstw, natomiast my jesteśmy tą wiedzą, tą ekspertyzę, zapewniamy tę ekspertyzę techniczną. I również, ponieważ zatrudniamy specjalistów, którzy pochodzą z rynku, gdzie zawodowo się zajmują
prowadzeniem projektów, zbieraniem wymagań, zwiększaniem dojrzałości tych wymagań aż do poziomu analizy biznesowej, architektury, analizy systemowej, dokumentacji powykonawczej i samego developmentu, czyli przechodzimy przez zespołami przez wszystkie fazy od właściwie jak się pojawi już pomysł do momentu, kiedy wdrażamy, wchodzimy w obserwowalność tego, czyli sprawdzamy jakie jest wykorzystanie, jaki jest odbiór, robimy też badania, mamy A czy to są zwinne zespoły? To jeszcze tak dopytam. To są zespoły w zależności też od obszaru, czyli troszeczkę mniej tej zwinności jest tam, gdzie jest to bardziej właśnie te centralne systemy, gdzie mamy takie systemy, które mają dosyć dużą przewidywalność tego, co się w nich będzie działo, więc jesteśmy w stanie się do nich przygotować dobrze, tak mamy tam też iteracje, natomiast mocno stawiamy na też jakość poszczególnych faz i jesteśmy w stanie to robić w takich trochę kaskadowym, iterowanym procesie. Natomiast mamy takie obszary, w których ta zwinność się bardzo sprawdza. I właśnie Mobywatel jest takim świetnym przykładem, jak tam już ten proces działa, jeżeli chodzi o powtarzalność, o częstotliwość wydań. Ta aplikacja jest wydawana co 2 tygodnie. W release'ach z nowymi funkcjonalnościami, jak trzeba, to zabezpieczamy feature togglami, funkcjonalności w każdym razie. Mamy tutaj już po prostu pipeline uruchomiony. Czyli idealnie w sprincie, 2 tygodnie. Idealnie też w sprincie, tak. Więc tam, gdzie już mamy tą zdolność mocno opracowaną, taką do uprocesowienia, bo to jest to, o czym mówiłem, zdobycie zdolności w organizacji to jest duży koszt. Czyli można kupić IT, można mieć pomysł biznesowy, natomiast żeby IT działało dobrze, żeby procesy w IT powstały, żeby zdobyć też ekspertyzę charakterystyczną dla produktów, które wytwarzamy, bo teraz powiedziałem o produktach. Rejestry, mobilka, e-usługi, portal, to są takie główne produkty, jeżeli chodzi o software, które wytwarzamy i to są powtarzane wzorce projektowe. Więc zdobycie dojrzałości w tym obszarze, umożliwienie też udostępnienia tej możliwości na zewnątrz, czyli w e-usługach w tej chwili wykorzystujemy już mechanizm, który pozwala na low-codowe przygotowywanie e-usług nowych, czyli Osoby biznesowe już mogą same to wytwarzać? Osoby z biznesu i ministerstwa, które nie mają za dużego IT lub nie mają IT wcale, mogą same projektować te usługi. My dostarczamy ekspertyzę, jak to robić, mamy zespoły, które zapewniają wsparcie, odbierają to, zapewniają potem stabilność, montujemy to na naszej platformie e-usług i ta usługa jest dostępna. Więc tutaj to jest takie wyzwanie, które przed nami stało właśnie, żeby zmienić skalę działalności, bo tutaj 2 rzędy wielkości był apetyt, żebyśmy zwiększyli produkcję. W sensie, żeby przyspieszyć... Z kilkudziesięciu do kilkuset e-usług rocznie. Kilku tysięcy e-usług rocznie. No to jest bardzo duża transformacja. No, olbrzymia. Tak, a z perspektywy IT, no to są teoretycznie rzeczy, które na rynku są znane, czyli kwestie logowania, autoryzacji dokumentów, podpisywania dokumentów, to nasz węzeł krajowy, nasz profil zaufany. Mamy na to rozwiązania, żeby obsługiwać po stronie IT też trzeba przejść ten proces integracji, jak z każdym innym systemem. Jak się Keyclocka integruje w swoim rozwiązaniu, też go musisz poznać. Dokładnie. Właśnie powiedziałeś temat klucz, integracja. No my w Samogardzie jesteśmy specjalistą integracji. Powiedz, jak wygląda integracja e-usług? Mamy wystawione z naszych głównych systemów, które zapewniają funkcjonalności takie generyczne do e-usług, interfejsy, które za pomocą bibliotek, czy za pomocą wstępnych implementacji już w rozwiązaniach tych pozwalających na generowanie e-usług, czy to naszych wewnętrznych, takich, gdzie mamy po prostu platformę, gdzie dewelopujemy nowe usługi, tam już mamy te integracje zrobione, które używamy przy kolejnych e-usługach, czy właśnie w rozwiązaniu tym nowym ekosystemie e-usług, generatorze e-usług, gdzie możemy po prostu używać tego jako klocków, jako elementów procesu biznesowego, gdzie też wykorzystujemy po prostu narzędzie, framework do obsługi procesów biznesowych z task managerem, z API generycznym, tak żeby faktycznie można było i udostępnić tworzenie prostych usług, ale jeżeli ktoś potrzebuje doimplementować jakąś swoją logikę przetwarzania na przykład wniosku, czy dodatkowej jakiejś warstwy akceptacyjnej, dociągnięcie jakichś danych w procesie backendowym, to też może doimplementować się do naszego API generycznego
dostarczyć czy zamówić u nas takie rozwiązanie, dzięki czemu powstaje trochę bardziej bogata usługa. Rozumiem. A powiedziałeś jeszcze zacząłeś tak może trochę o samym UX-ie i to też mnie zaciekawiło, bo projektowanie usługi to jest projektowanie usługi dla wszystkich. Tak. Jak wygląda UX w takim wypadku? Jak wyglądają badania w sumie? Badacie wszystko wszędzie? To trochę się gryzie z samą ideą. Mamy specjalną, dużą jednostkę UX-owo-badawczą, która... Waszą wewnętrzną jednostkę. Naszą wewnętrzną jednostkę, która współpracuje z analitykami biznesowymi, z klientem, z użytkownikami końcowymi. W zależności od poziomu skomplikowania, innowacyjności danej usługi, albo zaczynamy już od razu od badań, żeby sprawdzić, jakie są potrzeby, jakby się takie rozwiązanie sprawdziło, jakie już rozwiązania rynkowe są, następnie właśnie projektowanie user experience, projektowanie dostępności. Bardzo też istotnym elementem jest prosty język, czyli odpowiednie treści redaktorsko przygotowane do publikacji i mamy wbudowany w nasz proces wytwórczy całe wsparcie właśnie tego działu odpowiedzialnego za user experience, badania, tą dostępność, tak, że oni właściwie pracują z nami w zespołach wytwórczych, przy analityku, przy architekcie, przy programiście, przy testerze, także mamy ciągły kontakt też z tą stroną, która jest mimo wszystko bardzo mocno specjalistyczna względem tych standardowych umiejętności technicznych, kompetencji technicznych w komplementarnym zespole. I dzięki temu osiągamy takie wbudowane rezultaty. Myślę, że tutaj warto wspomnieć też, dużo tych rozwiązań jest całkowicie autonomicznych, czyli możemy bardzo szybko reagować na trendy technologiczne, czyli wchodzenie właśnie na chmurę, czy wykorzystywanie AI, czy wykorzystywanie nowych wersji oprogramowania. Mamy możliwość eksperymentowania też i skuteczność do tworzenia from scratch bardzo szybko jest taką naszą silną stroną. Czyli powiedziałeś, że są autonomiczne, czyli masz na myśli to, że one są stworzone na przykład w architekturze mikrousług, czy co dokładnie przez to masz na myśli? W architekturze mikrousług ze wsparciem platformowym, czyli tam, gdzie zdarzają się usługi, które są dosyć mocno na przykład zarażone logiką biznesową, czyli dużo usług można sobie bardzo prosto wyobrazić. To jest uzupełnienie wniosku, które reprezentuje fizyczny dokument. Ten fizyczny dokument w postaci danych, czy w postaci nawet dokumentu jest PDF-a, jest podpisywany, przekazywany do jednostek decyzyjnych, gdzie potem to jest procesowane. Czyli tak jakby automatyzujemy, digitalizujemy tą czynność włożenia papieru do okienka. Natomiast są usługi, które mają już tutaj dużo więcej funkcjonalności też na przyszłość. Można sobie wyobrazić na przykład plany miejscowe zagospodarowania przestrzennego, gdzie wchodzimy na taki poziom, gdzie też dostarczamy do publicznej zdolności, też do firm, do geodetów, do OZE, czyli do źródeł odnawialnych, do rolnictwa, informacje o przestrzeni. Jaki to jest rodzaj gleby, jakie tam są warunki zabudowy. To jest normalnie system taki duży, domenowy, który może dawać takie usługi na przyszłość. Jeżeli chodzi o rolnictwo, no to też dużo systemów, taki ekosystem aplikacji, mikroserwisów świadczących różne informacje na temat tego segmentu rolnictwa. To są takie rzeczy, które też mogą być reużywalne. I w takich momentach, jak tworzymy system właśnie reużywalny, on się integruje zazwyczaj tak samo jak usługi z węzłem podpisu, czyli zapewnić autoryzację, upewnić się, że ten, kto faktycznie wykonuje czynność, to jest ta osoba, która powinna i faktycznie potwierdza świadomie wykonanie czynności, a cała reszta jest zazwyczaj takim autonomicznym, mocno mikroserwisowym bytem. Natomiast myślę, że w przyszłości zaczniemy bardzo mocno korzystać z tych bytów pod kątem tych danych, które możemy udostępniać, czyli już nie danych obywateli, nie danych, które mają charakter wrażliwy, tylko właśnie informacji o obiektach w państwie, o budynkach, o produktach, czyli na przykład produkty emerytalne. Też z bankowości znany jest taki produkt, czy standard wytyczne PSD2.
O, oczywiście, to Tak. bardzo dobrze znamy. Czyli to chodzi o to, żeby udostępnić usługi ze wszystkich banków w ramach jednego API. Tak, żeby można było tworzyć centralne systemy, które mówią ci jako obywatelowi, jakie masz pieniądze, gdzie, jakie masz produkty bankowe, pokazać to na jednym widoku. Czyli trochę iść w kierunku takiego tworzenia widoku, ja to nazywam widokiem 360, spojrzeniem na mój segment produktów, znaczy na moją grupę produktów. Wyobraźmy sobie inne segmenty, na które można tak patrzeć, na dokumenty, na produkty emerytalne, na produkty ubezpieczeniowe. Niektóre są czysto segmentem takim prywatnym. Czyli mam rozumieć, że zdradzasz teraz plany, jak może wyglądać przyszłość. Ale trochę wizjoners taki jest No tak, temat dokładnie. podcastu, więc to jest właśnie, projektując te systemy, projektując te rozwiązania, nie myślimy tylko o tym, jak dostarczyć tu i teraz wartość, tylko właśnie też jak powinniśmy innowacyjnie podchodzić do digitalizacji kraju, czyli jak bardzo wielu menadżerów, których mamy w Centralnym Ośrodku Informatyki, pochodzi przyszło do firmy z bardzo dużym doświadczeniem komercyjnym, pracowali w wielu firmach, w instytucjach finansowych, tych największych firmach w Tak Polsce. jak Tak, ja tak skromnie, ale są też menadżerowie bo ja mam dosyć takie jedno duże doświadczenie IT, natomiast bardzo przekrojowe, ale są menadżerowie, którzy widzieli bardzo dużo też różnych procesów, różnych architektur i my myślimy właśnie pod kątem tego, jak te małe klocki, które dostarczamy, w przyszłości integrować ze sobą, bo to, co chciałem nawiązać właśnie do segmentu komercyjnego, tam gdzie zarządzamy danymi, to my z tych danych robimy analitykę, robimy agregaty, integrujemy ze sobą systemy, robimy jasną odpowiedzialność za dany obiekt w danym systemie. W publicu większość rzeczy jest opartych o rejestry. To trochę jest kwestia tego, że my nie analizujemy, nie przetwarzamy danych obywateli, tylko zbieramy je na konkretną potrzebę. Bo nie możecie używać tych danych wszędzie, jak wam się podoba. To po prostu też nie byłoby poprawne z punktu widzenia takiego prywatności, zapewnienia dla obywatela. Obywatel ma prawo do prywatności. Nie chciałby, żeby przetwarzać jego dane, udostępnia dane, czy my tworzymy mu te dane jak dowody, numery PESEL. To są elementy wspierające, natomiast to są stricte prywatne dane. Nawet my nie podchodzimy do tych danych, że to są dane, które my używamy. One są tak limitowane do niej dostęp, że faktycznie to jest dana czarna skrzynka, co tam siedzi w tych systemach. Jasne. Więc ta integracja jest dużo mniejsza. Natomiast jak wchodzimy na ten poziom dalszy digitalizacji, czyli wyobraźmy sobie o państwie jako o firmie i ona ma swoje produkty. I te produkty już mają trochę inną perspektywę. Nie muszą być indywidualizowane dla klienta, natomiast same w sobie dają dalsze zdolności, jeżeli chodzi o zarządzanie cyfryzacją, digitalizacją Polski. Właśnie mówię o mapach, o produktach ubezpieczeniowych, o produktach emerytalnych, albo nawet o takich narzędziach wsparcia do rozumienia, jak ten język prawniczy w legislacjach czy w przepisach istnieje, jest wykorzystywany, jak go można też zmienić na taki sposób bardziej dostępny. Czyli nie studiujesz prawa, ale masz prawo rozumieć, jak prawo działa. Jakie ty masz obowiązki, jakie ty masz zagwarantowane prawa swoje jako obywatel, żeby można się było to poruszać. Udostępnij to. Wyobraź sobie właśnie taki kraj, w którym odpowiedź na pytanie właśnie jak na przykład, o czym rozmawialiśmy, drzewo, nie? Czy ja mogę to zrobić, mogę wyciąć, czy nie mogę wyciąć? No nie będę się zastanawiał, wytnę, no ale to są regulacje środowiskowe, nie zawsze to jest dobre, to może wpływać na grunt. Jest dużo rzeczy, które przez co też te aspekty są regulowane na poziomie legislacji. Te decyzje są podejmowane w trosce o dobro całego społeczeństwa, więc nie będąc ekspertem, nie musząc się znać, chciałbym, żebyśmy dążyli do jednego miejsca, w którym możesz zadać to pytanie. Czyli wyobraź sobie ChatGPT, na przykład właśnie ten nasz AI, który się bardzo dobrze zna na aktualnej legislacji polskiej, na przepisach centralnych, czyli na ustawach, ale też na procedurach, które czy tam
usługach, które zapewniają małe obiekty, gminy, ośrodki kultury, czyli po prostu masz target na siebie, target na swoje potrzeby, na swoje sprawy, które chcesz załatwić i dostajesz dobrą analitykę tego. Taki twój wirtualny, własny polityk, ekspert prawny, który byłby ci w stanie dostarczyć tą informację. Już pracujecie nad tym? Czy to jest coś nowego? Czy nie możesz powiedzieć? Znaczy, mamy już pierwsze implementacje związane z właśnie sztuczną inteligencją. Dokładnie w ten sposób trochę bazujące jeszcze nie na legislacjach, nie na przepisach, na kodeksach, ale na informacjach, które są publicznie udostępniane właśnie w naszym GOV-ie. Okay. Czyli już GOV, nasz portal RP jest bardzo duży, jeżeli chodzi o zawartość informacyjną i cały czas bardzo dużo przyrasta też nowych publikacji i poruszanie się tam też AI jest taką naturalną krokiem ponad wyszukiwarkę. Możesz wyszukiwać treści, wiemy jak te treści są wyszukiwane, a wykorzystując sztuczną inteligencję możemy zawsze się troszeczkę lepiej targetować. No tak, modelujesz swoją wypowiedź i dostajesz odpowiedź też dopasowaną do swojego zapytania bardziej, w lepszy sposób. Tak. Powiedziałeś państwo jako firma, ciekawe określenie. To trochę zawsze jest zboczenie z tego, że też jak przyszedłem z segmentu stricte komercyjnego, taką architekturę znam i dużo osób u nas taką architekturę zna. Czemu i nie myśleć w taki sposób? Misja jest zupełnie inna, bo jak w firmach ta mentalność, jak przychodziłem do Centralnego Ośrodka Informatyki, zajęło mi chwilkę, żeby zacząć myśleć, że ja nie zastanawiam się, ile ten projekt nam zarobi pieniędzy, bo to my nie zarabiamy pieniędzy. My dostarczamy bardzo misyjny taki przekaz, nawet dla siebie myśląc, nie? Jak ja jako obywatel będę korzystał, zadowolony będę z tej usługi. Jak udostępnić to jak największej liczbie obywateli, czyli też właśnie na tą kwestię dostępności różnych kanałów elektronicznych, dostępu informowania, kampanii społecznych, żeby można było przenieść się na kanapę ze wszystkim, nie? Czyli zrobić przyjazne państwo pod kątem administracyjnym. Żeby to zrobić, to też jest produkt. Produkt, który ma trochę inny business case, natomiast też ma architekturę. Też ma architekturę biznesową. Też ma swoją architekturę korporacyjną, czyli dla tych, którzy się też interesują bankowością, jest model bianowy. A jest analogiczny, dosyć podobny koncept już architektury informacyjnej państwa, który próbuje już też dzielić po domenach, dzielić po obszarach poszczególne segmenty. Bardzo podobnie to jest do rynku komercyjnego. Też masz jakieś obszary działalności, linie biznesowe. Można to łatwo nazwać, skorelować z ministerstwami na przykład. I masz usługi wspierające, które są bardzo podobne do usług też komercyjnych, na przykład komunikacja. Jak szybko poinformować obywateli. Można puścić na stronie, można puścić pushem w aplikacji mobilnej, można puścić SMS-em, mailem. No tak, szczególnie, że tak jak powiedzieliśmy wcześniej, to jest pełen przekrój społeczeństwa. Na przykład może nie wszyscy korzystają z telefonów mobilnych. I w segmentach prywatnych, w segmentach komercyjnych, w firmach komercyjnych też są rozwiązania takie, jak wybrać na przykład najlepszy sposób kontaktu z klientem, nie? Czyli wyliczasz mu w oparciu o jego zgody, o warunki, czyli która jest godzina, jaki jest dzień tygodnia, koszty też, bo na przykład planując komunikację dla Polaków o tym, że na przykład są wybory zaraz, trochę tych SMS-ów pójdzie. No tak. I teraz myśląc o tym, żeby jednak wybierać też, doskładać kolejne kanały informacyjne, na przykład wysłać pushem informacje dla aktywnych użytkowników mobilnych, to jest oszczędność z budżetu państwa, jakby nie patrzeć, czyli nasza oszczędność. Policzalna. Nasza praca może wpłynąć na to, że te pieniądze będziemy w stanie przeznaczyć na dalsze inwestycje związane z cyfryzacją. Więc tworzenie produktów takich nawet nie stricte do linii biznesowej, tylko wspierających linie biznesowe, też usprawnia ogólną działalność i to państwa już, nie? Jako firmy. Więc można powiedzieć, że waszym zarobkiem jest oszczędność pieniędzy w państwie oraz oszczędność czasu obywateli. No ten zarobek to trzeba sobie właśnie tak mentalnie wybić też z głowy, nie? Bo to nie jest zarobek, to jest business case, może tak to nazwijmy, czyli ten taki nasz solidny, projektowy business case, po co my coś robimy. Tylko tą wartość też
znowu patrząc w komercji, czasami mówisz o tym, że rzeczywiście ileś na tym zarobimy, ale biznes case jest liczony od strategii, zgodności ze strategią, od zgodności z misją firmy. Niektóre rzeczy, na przykład tam dojrzałość społeczna, dojrzałość środowiskowa, to są rzeczy, które nie zapewniają zysku dla firmy. Nie? Tam oszczędności na przykład wynikające z energii, powiedzmy sobie, rzadko się zwracają w instytucjach, bo tak naprawdę zakup samej tej zmiany infrastruktury w długofalowym dopiero rozliczeniu daje wymierne rezultaty, natomiast są inne czynniki. Właśnie tego prądu jest mniej zużywanego, więcej go dostaje do społeczeństwa. Analogicznie tutaj możemy myśleć, ten aspekt finansowy wyjmujemy, natomiast wszystkie pozostałe te aspekty takie świadomości firmy w zakresie, jak to wpływa na społeczeństwo, to jest ten główny nasz business case, na środowisko, na poziom wykluczenia, czy właśnie na inkluzywność naszych produktów. To są te aspekty, które rozważamy pod kątem zasadności danych wdrożeń. I tak też jak w firmie mamy wdrożenia, które są czysto biznesowe i mamy wdrożenia, które są optymalizacyjne. Czyli na przykład widzimy, że tych SMS-ów może być przy jakiejś usłudze do autoryzacji z tokenami dużo wysyłanych, to już też jest rozwiązane technologicznie, żeby wysyłać tokeny, żeby korzystać z two-factor authentication, żeby korzystać z aplikacji mobilnej nasza, która też pozwala profilem zaufanym się zautoryzować. No to jest taki wyjątkowy produkt, bo on niesie ze sobą, oprócz tego, że potwierdza, takie rozwiązania komercyjne potwierdza użytkownika, że to jest ten, który w moim systemie, ja go znam, to jest moc prawna do posługiwania się administracją. Idąc dalej, wyobraź sobie w aplikacji mobilnej czy przeglądarkowej udostępnienie podpisu cyfrowego. No teraz za podpis cyfrowy, jakbyś chciał, to przeważnie musisz zapłacić. No zdecydowanie, musisz wykupić taką usługę na przykład. Tak, a jeżeli dostarczymy coś takiego dla obywateli, no to będą w stanie korzystać z czegoś, czego dostępu nie mieli. Dużo osób w ogóle by nie miało problem z dotarciem do informacji, że taki podpis można mieć. I za darmo. Tak, a tutaj nagle się okazuje, że jak nawet takiej relacji prywatnej, ty podpisujesz z kimś umowę, chcesz na przykład z kimś podpisać umowę na zakup, sprzedaż samochodu na przykład, nie? Albo remoncik. Albo remoncik, tak. No to teraz kartka papieru, dużo jest tego ręcznego pisania, musisz się spotkać, wymienić, a to są transakcje, które można robić w oparciu o podpis, który jest uznawany na równi z podpisem analogowym, nie? Więc no to jest w rynku komercyjnym, ponieważ to zarabia pieniądze, ponieważ ten segment znacznie wcześniej ruszył, te technologie są bardzo zaawansowane. Z drugiej strony my nie musimy już tak dużo tych inwestycji ponosić, bo już tak jak to technologia, najpierw militaria, wojsko wytwarza technologię, potem jest adaptowane tam, gdzie zarabia najwięcej pieniędzy, a my mamy teraz bardzo silny start z takiej pozycji, że mamy mało długu technologicznego, bo relatywnie, jeżeli chodzi o digitalizację całego obszaru, jeżeli chodzi o Europę czy świat, to tego nie ma tak dużo, jak będzie w każdym kolejnym roku, bo to nie jest liniowy przyrost, a możemy korzystać z rozwiązań, które już są bardzo dojrzałe. Tak, słucham naszej rozmowy i odnoszę wrażenie, że przychodzi mi w sumie takie słowo do głowy, że jesteście bardzo obywatelocentryczni. Że wszystko, co robicie, koncentruje się na obywatelu, żeby miał jak najszybszy, żeby mógł tą usługę przeprowadzić jak najszybciej, żeby miał jak najlepszy UX, żeby mógł osiągnąć jak najlepsze wyniki. Powiedz mi, czy obywatele są szczęśliwi? To widać też po feedbacku, czyli tak jak ten kanał mobilny, jeżeli chodzi o dostępność, każdy ma telefon w kieszeni. Do tych telefonów niestety one też mają ten negatywny wpływ, że na nie się cały czas patrzy i to jest widoczne. Obywatele widzą, że mają ten dostęp do aplikacji, widzą, że mają usługi dotyczące tam na przykład sprawdzania jakości powietrza. Dzięki temu ta dostępność jest znacznie większa, informowanie. Żeby i to jest twoje zamknięte w twoim urządzeniu w aplikacji. Żeby przechodzić przez webówkę, przechodzić przez portal, szukać e-usług, szukać tej informacji. Troszeczkę to może wymagać więcej zachodu, ale też dzięki temu, że to centralizujemy, to ta informacja jest. I świadomość tego bardzo mocno w ostatnich latach wzrosła, że ja nie muszę za każdym razem iść do urzędu, że ja nie muszę się bać załatwiać swoich spraw, że ja mogę je zrobić. Ja bym bardzo zachęcał do tego, żeby próbować korelować frekwencję na wyborach, bo była największa od wielu lat, właściwie to odkąd demokratyczna
Polska tak. się zaczęła. Imponujące liczby. A jednym z takich czynników jest to, że można było zmienić miejsce wyborów z aplikacji w telefonie, z przeglądarki, czyli osoby, które miały daleko do swojego okręgu, wyprowadziły się, na przykład nie zmieniły tego wcześniej w sposób formalny i po prostu rezygnowały z pójścia na wybory. Teraz daliśmy możliwość do tego, żeby ludzie się odezwali, dali nam faktyczny swoją wytyczną dotyczącą tego, kto będzie rządził w kraju. To jest oczywiście było wiele aspektów, które wpłynęły na frekwencję. Świadomość społeczeństwa dotycząca właśnie swojego wpływu na losy państwa jest bardzo duża, już coraz większa, ale też ta dostępność dzięki naszym rozwiązaniom informatycznym wpłynęła na to, że to było dużo prostsze. Jeżeli coś jest prostsze, to znaczy, że ludzie będą z tego korzystać, ludzie będą zadowoleni z produktów. Więc powiedziałbym śmiało, tak, uważam, że obywatele są zadowoleni z tych rozwiązań. Są pytania o nowe usługi. Widać, że też w takich akcjach badawczych te feedbacki dostajemy dotyczące tego, w którym kierunku działać i też widać, że targetowanie się na te usługi, które obejmują największy obszar społeczeństwa, daje nam największą też wykorzystanie tych usług. Więc takim mierzalnym wynikiem satysfakcji można powiedzieć, że jest ilość użytkowników, która korzysta z danej usługi, feedback, który otrzymujecie, bo rozumiem, że jest możliwość przesłania feedbacku i ilość tych usług. Tak. No i dzięki temu też jak dużo rzeczy jest zmienianych, czyli jakie jest wykorzystanie. Nie tylko liczba usług, tylko też frekwencja i wykorzystanie. Są usługi, które są takie mocno epizodyczne, czyli takie zapięte w czasie wybory, w trakcie wyborów. Susza w trakcie suszy, ciepło w trakcie zimy, czyli takie miejsca, gdzie potrzebujemy bardzo szybko móc zareagować na sytuację, która się pojawiła, czy nawet jest planowana w państwie i wtedy też te systemy dzięki temu, że zapewniamy centralny ośrodek informatyki, mogą być wyskalowane na czas, kiedy muszą działać znacznie bardziej niż korzystając ze wspólnej infrastruktury. Niż jak na przykład byśmy to robili komercyjnie, gdzie musimy właściwie kupić ten serwer, mieć zawsze tego maksa dostępnego. Rozwiązania na przykład są rozwiązania IT, które pomagają zarządzać zasobami. Już tam zaczynając od jakiejś wirtualizacji na poziomie platform wirtualizacyjnych, które dają możliwość wystawiania IaaS-ów czy pasów, ale też nawet wejście w konteneryzację, w Kubernetesa, w inne rozwiązania, które pozwalają zarządzać elastycznie. Zawsze one się fajnie sprawdzają w rynkach komercyjnych, które są rozrzucone po różnych strefach czasowych, bo naturalna takie wykorzystanie to jest dzień-noc, a druga kwestia to jest wykorzystanie w oparciu o właśnie eventy, czyli możemy mieć bardzo mocno wysokiej dostępności system w momencie wyborów, a z drugiej strony w momencie, kiedy tych wyborów nie ma, ta infrastruktura nie kosztuje państwa, obywateli, firmy, bo jest wykorzystywana na przykład do suszy, na przykład do wniosku o laptopy, na przykład do wniosku o 500+, 800+. No tak. I w momencie, w którym możemy zarządzać właśnie wspólną infrastrukturą informatyczną państwa, to też mamy centralnie, to też mamy możliwość dla jednostek, które rządowych czy publicznych, samorządowych dać rozwiązania klasy enterprise, a tutaj powinniśmy powiedzieć government, a dla instytucji, które nie mają zaplecza informatycznego nawet, żeby wykonać ekspertyzę do tego, czego oni potrzebują. Jasne. I jeszcze tak chciałem nawiązać trochę do tego określenia państwo jako firma, bo jest bardzo ciekawe. Firmy prowadzą benchmarki, porównują się ze swoją konkurencją akurat w wypadku, ale taką, nie wiem, może konkurencja to jest złe słowo, ale takim punktem odniesienia są w waszym przypadku, wyobrażam sobie tak, inne kraje i inne e-usługi. Na pewno też ty jako osoba zarządzająca e-usługami to robisz, sprawdzasz jak to wygląda w innych krajach. I czy jest jakiś kraj, który
na przykład według ciebie jest wyjątkowo rozwinięty w tym obszarze? Jest indeks gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego, europejski indeks DESI się nazywa. I w tym ten indeks bada ogólnie poziom cyfryzacji, czyli skupia się na umiejętnościach IT, umiejętnościach obsługi komputera, na dostępności internetu, telefonów, ale również na poziomie rządu, jak jest zaawansowany cyfrowy rząd, jaki jest poziom świadczenia usług, czyli jak duży obszar jest pokryty. I ten indeks jest wyliczony do 2022 roku. Tam właśnie jest wskazana Finlandia, z tego co pamiętam, jako ten kraj wiodący. Polska w obszarze na przykład e-rządu widać nasze inwestycje. Natomiast też dzięki temu wiemy, jak planowaliśmy portfel. Znowu takie trochę słownictwo z trochę innej branży, ale jesteśmy po planowaniu portfela na najbliższe lata i ta ankieta, czy ten indeks... Portfela e-usług, tak? Portfela w ogóle cyfryzacji, digitalizacji Polski, czyli jakie Ministerstwo Cyfryzacji z pozostałymi ministerstwami, które korzystają z naszych usług, będą z nami realizowały inicjatywy, w jakiej kolejności i to też część tych aspektów bazuje na tym, żeby ten wspólny współczynnik nam podnieść, żeby nas na tym rynku europejskim wyciągnąć do czołówki. Mamy takie ambicje, żeby się znaleźć w czołówce tego rankingu. A gdzie jesteśmy teraz? Tak, nie wiem, czy pamiętasz. Są te różne wskaźniki. Ten aspekt cyfryzacji to jest jeden z tych segmentów. Jasne. Jesteśmy troszeczkę za środkiem, ale znowu, jeżeli chodzi o te aspekty, którymi my się stricte zajmujemy w Centralnym Ośrodku, to wypadamy dosyć dobrze, tak na skali tego rynku. To też przypomnę, że to jest za rok 2022, a ten największy boom obywatelowy to jest rok 2023. Tak, dokładnie. Więc tutaj czekam teraz z niecierpliwością, jak ta nasza praca się przełożyła na nowy współczynnik, bo spodziewam się dobrych efektów, a też właśnie teraz nasza inicjatywa, to skupienie się na dostarczeniu zdolności, a nie już samych e-usług, czyli zdolności do digitalizacji, zmieni nam 2 rzędy wielkości tutaj nasz współczynnik, czyli jak dużo jesteśmy w stanie rzeczy digitalizować. Jasne. A obserwujecie kraje poza Europą, tak wychodzicie jeszcze trochę dalej? Na przykład wiem ze swojego doświadczenia biznesowego, że kraje Bliskiego Wschodu bardzo szybko się rozwijały. Arabia Saudyjska to jest olbrzymi wzrost. I czy obserwujecie również ten kierunek? Czy on jest raczej dla was na razie niezbadany? Czy mamy, tak jak wspomniałem, mamy jednostki te badawcze, które dla tych naszych rozwiązań przyjmują najlepsze ścieżki, jeżeli chodzi o ich implementację. I tak jak w sumie nie wiem, czy wspominałem, też samo ministerstwo szuka tych możliwości, czyli też bada i rynki inne, jeżeli chodzi o public, ale też rynki ogólnie, jeżeli chodzi o informatyzację, o digitalizację procesów. Czyli bardzo ostatnio popularny wątek na przykład sztucznej inteligencji. Wiadomo, że te modele nie są precyzyjne, więc nie możemy na nich bazować w obszarach, które zero-jedynkowo wpływają na aspekty prawne, na przykład, ale już kwestie doradcze, kwestie częściowo na przykład... Jak z drzewem. Tak, jak drzewem, albo też wspierające decyzyjność. Urzędnik musi podjąć decyzję w oparciu o dane. Te decyzje dane mogą być już przetworzone, ta decyzja może być wstępnie może być już takie wskaźniki bardziej dokładne, złożone z jakiejś analityki właśnie sztucznej inteligencji, zrobione dużo tych dokumentów, które obsługujemy w e-usługach, to mimo wszystko są jakaś korelacja fizycznego wniosku na w dokumencie tekstowym do fizycznej rejestracji, która też ma swoje warunki. Więc wykonanie takiej analityki też by nam tutaj mocno pomogło. A powiedz mi jeszcze, jeden taki temat chciałem poruszyć, a konkretnie rządowa chmura obliczeniowa. Czy mógłbyś powiedzieć mi trochę więcej, jak jest wykorzystywane, jakie to są tak na dobrą sprawę szanse dla społeczeństwa? Ja uważam, że to są ogromne szanse, bo to jest dokładnie to też, co mówiłem o udostępnianiu możliwości.
utrzymanie data center, które pozwala zapewnić usługę o wysokim poziomie dostępności dla tych naszych kilkudziesięciu milionów obywateli, to jest nie lada kawałek serwera. Zdecydowanie. Ponieważ udostępniając taką możliwość też obywateli przyzwyczajamy do tego, że coraz więcej tych rzeczy digitalnie mogą załatwić. Jesteśmy w stanie też przenieść ten środek ciężkości obciążenia samego procesu, ludzi w procesie do jednostek centralnych. To niedostępność takiej usługi bardzo mocny będzie miało wpływ na stabilność sytuacji w państwie, czyli I zadowolenie generalnie. I zadowolenie, czyli to jak w takim życiu też obywatele to jest przede wszystkim wsparcie ich życia prywatnego też, nie? Czyli planujesz ślub. Wiesz, że możesz część dokumentów dostarczyć się usługą, albo wszystkie dokumenty dostarczyć się usługą. Jeżeli te usługi w momencie, kiedy masz już zaraz ślub, goście są zaproszeni i nie możesz ich dostarczyć, no to jest... Mówilibyśmy w komercji duża strata wizerunkowa, a tutaj mówimy też o pewnym zawiedzeniu oczekiwań obywateli. Tak. Jesteśmy skorelowani z rządem, to jest, czyli z administracją też. My zapewniamy dostępność tych usług. Jesteśmy, jakby nie patrzeć, bardzo postrzegani, oceniani pod kątem zaufania publicznego. Więc te usługi muszą być wysokiej jakości, więc zrobienie takiego wspólnego data center, czy właśnie zrobienie, nawet posiadanie ekspertyzy, jak nie posiadając data center, wykorzystać rozwiązania chmurowe, które są bezpieczne, jak implementować bezpieczne rozwiązania na chmurze. Obecna sytuacja, jeżeli chodzi o cyberbezpieczeństwo w Europie, w kraju, jest najtrudniejszą prawdopodobnie w historii. Nie? Spotykacie się z wieloma atakami? Znaczy nie mamy z nim najmniejszych problemów, ze wszystkim sobie wspaniale radzimy, ale faktycznie sytuacja jest bardzo dynamiczna, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo i mamy możliwość tutaj rzeczywiście wykorzystania naszych kompetencji w przygotowywaniu bezpiecznych rozwiązań. I też jak inaczej się udostępnia mały sklep internetowy na przykład na popularnym rozwiązaniu chmurowym, inne konsekwencje są, jeżeli zostanie naruszony ten system, a inne, jeżeli właśnie tworzymy architekturę, która gdzieś tam jest integrowana z systemami, które no nie mogą zostać naruszone, nie? Bo od nich zależy bezpieczeństwo narodowe. I tutaj ta ekspertyza, jak zrobić poprawne warstwy zabezpieczeń, jak segregować sieci, jak ich narzędzi wykorzystywać do ograniczenia ruchu, zabezpieczania aplikacji, jak walidować kod biblioteki, rozwiązania i nawet takiego bezpiecznego fizycznego bezpieczeństwa, czyli jak zapewnić replikację, czy wybrać active-passive, active-passive czy active-active, przygotowanie procedur, disaster recovery, czy w ogóle centrum takiego, które są geograficznie rozdzielone, czyli mówimy o tym, że raz, że potrzebujemy dużej mocy obliczeniowej, dużej dostępności, a dwa, że jeszcze dodatkowo w kilku instancjach. Bo musimy je mieć mimo wszystko geograficznie również powielone w Polsce. Czyli nie możemy tylko wyjść na zewnątrz, bo wtedy dla niektórych rozwiązań ta replikacja aktywna, czyli żeby można było dostarczać usługę w dwóch lokalizacjach, jeżeli jedna przestanie z jakiegoś powodu działać, albo będziemy mieć przerwę serwisową, żeby druga przejęła ruch, to przestrzeń ta geograficzna, połączenia nawet na światłowodach już ograniczają możliwości dostarczenia niektórych synchronicznych usług. Jasne. Więc tutaj też ta logistyka, jeżeli chodzi o rządową chmurę obliczeniową, jest wyzwaniem. I teraz dzięki temu, że my to Ministerstwo Cyfryzacji to rękami COI centralizuje, to my dostarczamy zdolność do korzystania z bezpiecznej infrastruktury, z bezpiecznymi usługami, wysokiej dostępności, z doradztwem, ze wsparciem dla jednostek, które mają mniejsze szanse bez bardzo
dużych inwestycji w IT do wykorzystania takich usług. Też bo wspomniałeś o rządowej chmurze obliczeniowej, a warto też wspomnieć o publicznej chmurze naszej. Jeszcze, jeśli chodzi o samą rządową chmurę obliczeniową, tak słucham ciebie, można podsumować to w 3 słowach. Stabilność, dostępność i skalowalność, i bezpieczeństwo. Dobra. Zacząłbym od bezpieczeństwa, nie? Bo to jest jednak to tak najbardziej krytyczny aspekt, ale tak, stabilność, dostępność i też efektywność kosztowa. No bo wracając, no nie sztuką jest wydać publiczne pieniądze na postawienie ogromnego data center na potrzeby jednej usługi w jednym ministerstwie, natomiast centralizacja tego pozwala na zapewnienie bardzo dużej efektywności kosztowej. Jasne. I teraz patrząc też na zestawienie tego rynku sektora public z sektorem komercyjnym. Wiemy, jak wyglądają giganci, jeżeli chodzi o rozwiązania IT. Tak. Pakiety biurowe, pakiety antywirusowe, rozwiązania chmurowe takie dla użytkownika końcowego, przechowywanie plików, zarządzanie plików. To są usługi, które jak kupujesz dla 10 użytkowników, dla 100 użytkowników, to zawsze dostaniesz inny pricing niż jak kupujesz dla milionów. Dokładnie. Więc dzięki temu, że jesteśmy w stanie centralnie negocjować umowy z dostawcami, też zapewniać redundancję tych usług, czyli porównywać usługi, challenge'ować trochę dostawców względem siebie, to jesteśmy w stanie poprzez użycie tych subskrypcji czy pośredniczenie w sprzedaży licencji zapewnić lepsze usługi chmurowe, takie publiczne dla jednostek. Też mając nawet świetny pomysł biznesowy, a nie mając dobrego, dużego, drugiego, niestety IT jest drogie, to nie wpadniesz na pomysł, że możesz, wykorzystując usługi publiczne, dostępne z chmur właśnie gigantów, które wykorzystać u siebie. Z drugiej strony ta wspólna infrastruktura też nam daje możliwość zarządzania usługami. Czy my chcemy konkurować w ogóle na przykład takimi gigantami jak... Chcecie? Nie chcemy konkurować, bo to nie mamy tego samego segmentu. Microsoft i Amazon odetchnęli. Tak, no na pewno nie mieliby szans, ale to nie o to chodzi. Chodzi o to, że my mamy trochę inne cele, bo mimo wszystko właśnie Amazon, Google, Microsoft, oni celują mocno w komercję też, czyli dostarczają rozwiązania dla firm, rozwiązania, które zarabiają pieniądze, rozwiązania, które mają bardzo duży poziom generyczności, czyli ta chmura jest bardzo szeroka, ma bardzo dużo usług budowanych, takie, które już są jakoś tam zintegrowane z daną infrastrukturą, z daną usługą i pozwalają na wykorzystanie, natomiast to jest bardzo przez tą generyczność otwarte. Czyli trochę tak na zasadzie masz dużo klocków, ale żeby stworzyć ten obiekt, który chcesz tam zbudować, samochodzik, który tam ma tych Lego powstać, oto bez tej instrukcji, której nie ma już w tych rozwiązaniach chmurowych, na twoją miarę skrój sobie ten samochodzik, to tego nie zrobisz. A tak jak wspominałem, w przypadku rozwiązań publicznych, to mamy kilka tych wzorców, takich wiodących, czyli zapewnienie możliwości samodzielnego stworzenia sobie usługi, czy samodzielnego stworzenia strony informacyjnej, korzystając z domeny, która już jest wykupiona, która jest bezpieczna, która ma też tą świadomość obywatelską, czyli jak widzisz gov.pl, to masz zaufania do tej domeny. I korzystanie tak samo z infrastruktury pozwala ci, nie mając dużych możliwości, nie mając dużego IT, robić to, co robi duże IT. My jesteśmy tym centralnym ośrodkiem, który tą ekspertyzę, te możliwości ma dostarczać. I w przypadku usług budowanych naszą chmurę rządową, no to też nie musimy tworzyć usługi generycznej do wysyłki, na przykład, tak jak wspomniałem, maili, SMS-ów, korzystając z generycznych bramek na modelu subskrypcyjnym charakterystycznym dla i małych, i dużych firm. Możemy stworzyć rozwiązanie skrojone na miarę pod public, czyli wzorzec pasową usługę wbudowaną do e-usług, pasową usługę wbudowaną do portalu, czyli ściągnięcie gotowych klocków architektonicznych, nawet wejście na poziom procesu wytwórczego. Mając IT średnie, małe,
często właśnie też tworzone w takich metodykach zwinnych, mocno stawiasz na prędkość dostarczenia wartości. A żeby można było I takie... satysfakcję użytkownika. Tak, no, czyli tak jak najszybciej iterować, jak najszybciej zbierać feedback, ale dostarczać, czyli główna część tego kodu w zdrowych organizacjach agile'owych to powstaje stricte na tą customową wartość biznesową. Dużo jest używanych właśnie bibliotek, narzędzi, czy to open source'owych, czy komercyjnych, czy wewnętrznych, natomiast ten kod, który jest reużywalny, on ma stanowić jak największą bazę kodu ogólnego aplikacji. Jasne. Tylko żeby to wytworzyć, to trzeba mieć skalę. I teraz jak mała firma, małe ministerstwo, mała administracja ma zrobić sobie tą skalę. Więc w tych usługach pasowych możemy się skupiać nie tylko na architekturze, na tych klockach, na bezpieczeństwie, na regułach, ale też nawet na procesie wytwórczym. Dostarczyć narzędzia do CI/CD, dostarczyć narzędzia do issue trackingu, do już jakieś wstępnie predefiniowane procesy biznesowe. Zapewnić też usługę wsparcia, czyli jeżeli otwiera to nam możliwości, jeżeli to jest system budowany z klocków, które wszyscy w Polsce w publicu budują z tych klocków, jeżeli to jest system na tym samym procesie, z tymi samymi narzędziami, z tym samym regułami jakości kodów, które mam bardzo ciekawe doświadczenia właśnie, jeżeli chodzi o budowanie procesu CI/CD, tych reguł, które można wbudować, żeby zapewnić feedback, informację zwrotną dla programisty jak najszybciej, jest bardzo dużo. Można bardzo dużo inwestować, to jest produkt sam w sobie. Więc dostarczając go, wiesz jak oni wiesz jak inne IT działają, natomiast nie chcą mieć na przykład wsparcia, nie chcą wspierać, nie chcą mieć dużej tam linii serwis deskowej, pierwszej, drugiej linii, chcieliby na przykład przenieść to do centralnego jakiegoś miejsca, które potrzeba tak utrzymać. Z waszego zespołu. Na przykład mogliby, to jest wizja też, nie? Czyli jeżeli uda nam się ustandaryzować ten obszar wytwarzania produktów IT, one będą podobne, one będą w tym samym standardzie, no to zapewnienie zespołów centralnych do wsparcia będzie proste. Będzie proste, tanie, efektywne. Jednostki będą się mogły skupić na tym właśnie wypracowywaniu wartości, natomiast to w obsłudze będzie tanie, to w obsłudze będzie proste, dzięki czemu będziemy w stanie tutaj zapewnić efektywność kosztową. Nie ukrywam, że jest bardzo inspirujące to, co mówisz teraz, także mam nadzieję, że to będzie działać właśnie w taki sposób, jak mówisz. No kurczę, nie ma wyjścia. Zatrudnij w sobie człowieka, który takie rzeczy dowozi i teraz będą dowiezione. Też tak myślę. Właśnie i teraz pytanie na sam koniec, bo już powoli będziemy, myślę, że kończyć. To jest podcast Visionaires i zawsze zadaję takie pytanie, jak widzisz technologię, może też miejsce, w którym pracujesz za 5 lat? Odpowiedziałeś na to pytanie w pewien sposób przez całą długość podcastu, ale jakbyś mógł to tak do paru zdań ścisnąć. Ja lubię taki ranking dojrzałości IT. Teraz nie przytoczę dokładnie nazwy, ale on się dzieli na tak jakby etapy rozwoju IT, gdzie najpierw zaczynamy być efektywnym dostawcą, czyli potrafimy w sposób przewidywalny, powtarzalny, efektywny dostarczyć pomysły, które są zdefiniowane, aż do momentu, kiedy dochodzimy do takiego partnerstwa. Czyli my współtworzymy wizję, my współtworzymy produkty, robimy ideę, czyli jesteśmy takim partnerem technologicznym dla biznesu, gdzie biznesem tutaj jest administracja. Ja myślę, że w tym kierunku pójdziemy, czyli my będziemy zapewniać ekspertyzę, my będziemy zapewniać badania, my będziemy zapewniać tą wiedzę na temat tego, jak już nie tylko gonić rynek komercyjny, tylko też go wyprzedzać. Jasne. I zapewniać usługi do rynku komercyjnego, tak żeby one były, znowu regulować rynek komercyjny, żeby on był bezpieczny, żeby on wspiera takie instytucje jak UOKiK, czy na przykład, a skupiać się też na dostarczaniu bardzo zaawansowanych technologii i rozwiązań, których wdrożenie i ustabilizowanie jest dużym kosztem. Czyli ja myślę, że to będzie ten kierunek, który chciałbym osiągnąć, w którym uważam, że powinniśmy się rozwijać. Ten etap efektywnego dostawcy już jest za nami. My już potrafimy dostarczać w sposób powtarzalny. Pokazały to ostatnie lata, kiedy Centralny Ośrodek mocno
zaistniał też na rynku IT. W Polsce stał się atrakcyjnym też pracodawcą w kontekście właśnie tych rozwiązań. One są rynkowe, jak się o nich mówi, to jesteśmy w stanie pozyskać lepszych specjalistów. Lepsi specjaliści robią jeszcze lepsze produkty i to się samo napędza. A w kwestii 5 lat, bo pytałeś o technologię i pytałeś o COI. Tak, dokładnie. Tak, dosłownie jedno zdanie. Jeżeli chodzi o technologię, to musimy mocno uważać na rynku technologicznym na rozwiązania, które optymalizują, ułatwiają nam tworzenie produktów i kodu. To jest niepopularne, bo raczej się dobrze chwali zawsze rozwiązania typu AI, copiloty, jakieś inne narzędzia, biblioteki, generatory kodów, Lomboki, które tworzą nam kod, albo rozwiązania, które już mocno nam ograniczają konieczność zrozumienia inżynierii i oprogramowania. I ja bym bardzo uważał na to, żeby mimo wszystko nie zatracić tej zdolności inżynierskiej do rozumienia, jak działa komputer, jak działają sieci, jak działa infrastruktura, jak posiadać też przekrojową wiedzę. A tą część dotyczącą właśnie ułatwień stosować do tego pierwszego, szybkiego zdobycia wartości. Jasne, czyli tak trochę czytam z twojej wypowiedzi, potwierdź, czy dobrze. AI. 5 lat to jest AI. Główna koncentracja na AI plus jeszcze dbanie o to, żeby nie utracić umiejętności inżynierskich oraz tej wizji. Tak, ten poziom przyrostu dojrzałości AI jest chyba największym takim przyrostem informatycznym, odkąd internet powstał. Czyli jak szybko wpływa na tworzenie nowych treści, na tworzenie nowych technologii, na rozwiązywanie problemów naukowych, matematycznych na przykład, które do tej pory były rozwiązywane albo nierozwiązywane w inny sposób. Myślę, że tutaj będziemy obserwować bardzo gwałtowne ruchy. Może to jest takie trochę konserwatywne podejście i takie mam nadzieję, że się nie sprawdzi. Natomiast ja trochę się obawiam wpływu takiego na społeczeństwo właśnie na ten poziom digitalności. On dużo da dostępności, natomiast boję się, że może ograniczyć taką mocną ekspertyzę do tworzenia tej klasy rozwiązań w przyszłości, żebyśmy się tutaj nie zachłysnęli tym, że wszystko zaczęło się robić proste, ale też powtarzalne i w pewien sposób ograniczało naszą kreatywność. Jestem, żeby też nie jestem radykalnym przeciwnikiem AI, ale też bardzo szanuję właśnie tą kompetencję techniczną. Ona mi mocno została też w takich wartościach specjalizacji. Powinniśmy w jakiś sposób zadbać o to, żeby ta ekspertyza w każdej firmie, w każdym segmencie była. Też mam taką szczerą nadzieję, że ten plastik AI nas nie zaleje jak kiedyś i świetna rozmowa. Jestem bardzo wdzięczny, że mogliśmy się zobaczyć i porozmawiać. Dla mnie ogromny zaszczyt, że zostałem zaproszony. Dziękuję bardzo. Nagranie i produkcja Studio Plac.